Cześć, to Sysia. I know. Shocking. Nowy rok, nowa ja. Wiecie, o co chodzi. Zapraszam Was dziś serdecznie na kosmetyczkę miesiąca, czyli serię, w której wybieram sobie dane kosmetyki, które używam i testuję w danym miesiącu. Mam na biurku straszny bałagan i marzę o tym, żeby się go pozbyć, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od pielęgnacji. Aktualną pielęgnację zaczynamy standardowo od myjącej emulsji dermatologicznej z Basic Lab, czyli produktu, którym myję twarz. Czasami robię nawet demakijaż. Uwielbiam ten kosmetyk za to, że jest łagodny, że nie ściąga skóry, że dobrze myje, dobrze oczyszcza, ale bez efektu suchości, ściągnięcia. Kocham. W tym miesiącu zużyłam to serum z Basic Lab. Jest to emulsyjne serum antyoksydacyjne z witaminą C, ale jest to witamina C w formie emulsji, czyli jest bardziej nawilżająca, bardziej otulająca skórę. Uważam, że na ten sezon teraz, taki zimowy, bardzo fajna forma, ponieważ skóra po nałożeniu tego serum była taka mega świetlista, był taki glow po prostu przepiękny na tej skórze. Natomiast myślę, że latem wolałabym jednak te standardowe formy witaminy C, czyli takie, wiecie, płynne, rzadkie, bo po prostu jakbym nałożyła latem w upał to krem SPF, to już by było na tej buzi za dużo. Natomiast na tą pogodę teraz super. Bardzo fajna forma. Mi się wydaje, że spodoba się przede wszystkim skórom suchym, które potrzebują więcej otulenia. Jak zużyłam tamto serum, to postanowiłam otworzyć sobie to, które mi bardzo często polecacie, czyli słynne serum z Trehalozą z Basic Lab, takie mocno nawilżające. Używam od kilku dni, więc nie mam jakiejś takiej bardzo szerokiej recenzji na jego temat. Na chwilę obecną czuję, że jest bardzo przyjemnie łagodzący. Zostawia taką lekko kleistą warstwę, więc trzeba wykończyć produkt kremem, żeby się buzia nie lepiła. Na tą chwilę bardzo przyjemnie łagodzi również po używaniu tego serum, o którym zaraz powiem. Jest to serum korygujące z retinalem, więc wiadomo, że przy tego typu produktach potrzebne jest nawilżenie, łagodzenie skóry. To serum używam już od dłuższego czasu i jestem absolutnie zachwycona tym kosmetykiem. Jest to jeden z moich po prostu kosmetyków wszechczasów, bo totalnie odmienił moją skórę. No, tą teksturę, koloryt, no coś fantastycznego. Zauważyłam przy tym kosmetyku, że fajne jest to, że można go używać codziennie, ale w ogóle nie trzeba. Ja jak używam co drugi, co trzeci dzień, spokojnie wystarczy, żeby mieć cały czas podtrzymany ten fajny efekt właśnie takiej ładnej skóry, jaką chciałam zawsze mieć. Zużyłam, a nawet powinnam powiedzieć, że zużyliśmy razem z mężem maskę całonocną od dr Ireny Eris z serii Circology. Wspaniała maska. Słuchajcie, wiecie, że ja nie namawiam nigdy nikogo do zakupów, ale kupcie sobie tą maskę. Jest cudowna. Można ją stosować tak ze 2-3 razy w tygodniu. Nakładacie na nos, jak krem i rano zmywacie. To nie jest taka maska, że jest biała i wybrudzicie sobie pościel. Ona się tak troszeczkę wchłania, nie zostawia żadnego koloru na twarzy. Ale rano buzia jest delikatnie napięta, fantastycznie nawilżona, delikatnie ukojona i taka jasna, taki koloryt pięknie wyrównany, no taka wypoczęta. Coś wspaniałego i również bardzo zachwalam ją mój mąż, który ma mega suchą skórę i to był jeden z jego ulubionych kosmetyków do używania, bo faktycznie czuł tą taką ulgę, to złagodzenie, które ta maska dawała, więc bardzo Wam polecam, żeby sobie spróbować tą maskę. I jak zużyłam tą maskę, to postanowiłam otworzyć sobie maskę taką standardową, którą się nakłada i zmywa po 10-15 minutach i jest to maska Authority, również od dr Ireny Eris, Beauty Flash Mask. I to jest maska, która ma, zobaczcie, złoty kolor i ona faktycznie na twarzy jest taka złota i zauważyłam po użyciu tej maski, że skóra jest taka delikatnie napięta i wygląda, jakby była taka trochę wypolerowana, że jest taki delikatny glow. Minus jest taki dla mnie, że ma drobinki. I jak zmyję tak, wiecie, na szybko tą maskę, to widzę, jakby mi się, wiecie, po prostu nie domył jakiś turbopigment z Glam Shopu i mi został na twarzy. Więc trzeba trochę dokładniej po prostu tą maskę zmyć, troszeczkę mocniej przetrzeć te drobinki, żeby ich nie było. Więc to jest trochę irytujące, ale efekt, jaki daje, bardzo przyjemny. Ale może delikatnie mrowić albo szczypać, więc tutaj przestrzegam. Pod oczy używam sobie tego kosmetyku z serii Authority od dr Ireny Eris. Produkt pod oczy z takim fajnym kopytkiem. Bardzo przyjemny. Mówię, ja nie umiem za bardzo recenzować produktów pod oczy. Dla mnie przyjemnie nawilża i jakby tylko to się dla mnie liczy. Jest ok. Jeśli chodzi o krem do twarzy, to kończy mi się. Już czuję, że jest taki leciutki i chyba zaraz będzie wyzerowany. Ceramidowy krem regenerujący z Basic Lab o lekkiej konsystencji. Mój ukochany krem. Krem wszechczasów, który nawilża, wspaniale się wchłania niemalże do zera, łagodzi skórę i tak ją fajnie odbudowuje. Kocham ten krem, będę tęsknić, na pewno za jakiś czas sobie kupię, ale mam kilka innych
które też chciałabym po prostu zużyć. I z bogatszych kremów używam teraz tego z Yumi, jest to Hello Lover, taki mocno nawilżający, delikatnie tłustawy krem, który pachnie jak mamba, albo jakaś taka frutella, coś takiego. No właśnie, taki bardziej otulający krem, też fajnie nawilżający, myślę, że może być fajny dla skór suchych, ale ja również bardzo go lubię. Ja lubię generalnie otulać skórę i tak ją chronić, więc ten tak na zmianę z tym ceramidowym obecnie używam. No i SPF standardowo ten z Beauty of Joseon, widać, że jest go już całkiem niedużo i zanim sięgnę po jakiś tam nowy, to chciałabym ten zdenkować, więc używam cały czas tego i podtrzymuję, że jest bardzo przyjemny. W ogóle tak jakbym używała zwykłego kremu, a nie SPF-u. Pielęgnacja skończona, przechodzimy do podsumowania kosmetyczki z stycznia. Zaczynam od tej bazy, jest to krem, baza rozświetlająca z Glam Shopu w odcieniu Złota Perła. Bardzo przyjemna baza, fajnie nawilżająca. Te rozświetlenie nie jest takie mocne, nie ma tutaj takiej mocnej perły, dużo drobin, ale jednak troszeczkę tak, daje takie delikatne rozświetlenie i bardzo fajnie nawilża. To mi się bardzo w niej podoba, natomiast trzeba uważać z ilością, bo jak użyjemy jej bardzo dużo, to może nam się rolować. Ale przy, wiecie, takiej jednej pompeczce na całą twarz, bardzo przyjemna baza. Z podkładów tego z MAC'a nie używałam w ogóle, bo chciałam skoncentrować się na testowaniu Pretty Please z Claresy i na denkowaniu mojego kremu BB, więc tego nie użyłam w ogóle. Natomiast ten podkład Pretty Please z Claresy bardzo zachwalaliście. To ma być taki satynowo-matowy podkład, ale mi nie do końca przypacał. Powiem wam, że trochę nie rozumiem tych zachwytów, powiem szczerze. I się zastanawiałam, czy to jest coś nie tak z moją skórą, czy coś się dzieje, bo on jakby się nie chciał w ogóle kleić twarzy. On tak jest cały czas na powierzchni i ja mogę, wiecie, masować, wpracowywać i on cały czas będzie jakieś smugi zostawiał albo jakieś takie kropeczki. Jak przypudruję skórę i dotknę, to po prostu tak mi brzydko schodzi, zostając tylko na przykład w porach, a reszta schodzi. Jakoś tak dziwnie się przykleja skóry. Jest trochę widoczny, szczególnie na suchych skórkach masakrycznie jest widoczny. Próbowałam go nakładać i gąbeczką, i pędzelkiem, i puszkiem, i na bazę, i bez bazy. No taki, wiecie, całkiem okej, drogeryjny podkład, ale nie jestem nim zachwycona, ani trochę. Używałam sobie też tego kremu BB od dr Ireny Ellis, bo on jest moim Project Pen, więc myślę, że tych produktów z Project Pen nie będę tutaj omawiała, one się będą tutaj przeplatały przez tą kosmetyczkę miesiąca mimo wszystko, ale bez sensu za każdym razem o nich mówić, więc może po prostu te produkty będę pomijała. Zatem przechodzimy do korektorów i chociaż ten kosmetyk również jest moim Project Pen, to chciałam o nim jednak troszeczkę więcej powiedzieć, ponieważ mówiłam wam, że on jest nigdzie niedostępny i tak dalej, że go nie można w ogóle nigdzie kupić, ale słyszałam plotkę, że ma wrócić, że gdzieś tam za granicą jest dostępny, więc może powiem, dlaczego tak bardzo go lubię, ten korektor, jeśli się zdecydujecie go na przykład kupić. Przede wszystkim chodzi mi o wspaniały, uniwersalny odcień, który dopasowuje się do koloru skóry. Kolejna rzecz to formuła, taka dosyć gęsta, kremowa, która przepięknie wtapia się w skórę. Ja uwielbiam go nakładać również jako podkład, z tym, że dosyć szybko się po nim świecę, natomiast on tak się pięknie wtapia w skórę, tak wspaniale ją wyrównuje. On ma takie dosyć dobre krycie, ale przez tą taką nawilżającą formułę jest jednocześnie jakby rozświetlający. Wspaniale wtapia się w okolice pod okiem, nie zostawia żadnej ciężkości pod okiem, wygląda bardzo naturalnie. On potrafi się delikatnie zbierać w zmarszczkach, więc trzeba go nakładać bardzo malutko, albo odklepać troszeczkę, albo przypudrować, więc tutaj uważajcie, bo ja uważam, że to jest bardziej kosmetyk dla profesjonalistów, którzy będą wiedzieli, jak go używać. Jeżeli wy zdecydujecie się go użyć, oczywiście może być waszym ulubieńcem, ale musicie mieć świadomość po prostu, jak go używać i że może po prostu troszeczkę się zbierać pod oczami, jeżeli nałożymy go za dużo albo nie przypudrujemy. A korektorem z kosmetyczki miesiąca był ten kosmetyk High Cover Lover od Claresy i jest to obrzydliwy korektor. Straszny. Dawno nie miałam takiego bubla jak ten, naprawdę. O, brzuch na mnie warczy, głodna jestem. Jest to kosmetyk, który w ogóle nie wtapia się w skórę. W ogóle. On się maże tak po prostu po powierzchni i nic się z nim nie dzieje. I co więcej, ja go próbuję, wiecie, doklepać, to on się odkleja. Ja go próbuję przypudrować, to on się jakoś tak nierównomiernie układa. Tu gdzieś się odklei, tu gdzieś się przyklei, zostawia taką brzydką warstwę pod okiem, taką widoczną, w ogóle się nie skleja ze skórą. Nie lubię, nie podoba mi się, bardzo wam nie rekomenduję. Puder rozświetlający z Glam Shopu zdecydowanie dla mnie jako puder do twarzy się nie nadaje, ponieważ jest zbyt mocno rozświetlający, bardziej
preferuję go jako rozświetlacz. Jeżeli lubicie bardzo mocny glow, jeżeli lubicie po prostu mieć te drobinki błysku na całej twarzy, spoko, bo można go nałożyć delikatnym, puszystym pędzlem w niedużej ilości i da nam taki efekt takiego intensywnego glow. Natomiast przy takich, wiecie, cerach, które nie lubią takiego błysku, albo błysk taki, wiecie, po prostu bardziej miejscowy, zdecydowanie jako rozświetlacz. I jako rozświetlacz jest przepiękny, bardzo intensywny, ma dużo drobinek, więc w takim sztucznym świetle błyszczy się przepięknie. Natomiast mówię, dla mnie bardziej jako rozświetlacz. Następnie palety do twarzy 20s and 30s od Glam Shopu. Zaczynamy od 20s. Powiem Wam, że tak, ten rozświetlacz kocham. Kocham, widzimy jak tutaj jest taki paluch zadłubany, bo używałam go bardzo często, uwielbiam, przepięknie tutaj wklepuje się w policzek, bardzo ładnie wtapia się w skórę, bardzo naturalnie wygląda. I też tak wygładza skórę, bardzo ładny, bardzo ładny. Przybrązowiony odcień matowy, bardzo fajny do konturowania, wyważony, niezbyt ciemny, niezbyt jasny, niezbyt chłodny, niezbyt siny, bardzo fajny. Natomiast te dwa produkty dla mnie trochę niezrozumiałe. W szczególności ten, który jest, zobaczcie, w zasadzie takim ciemnym rozświetlaczem. Myślę, że może, wiecie, na lato, na dekolt albo coś w tym stylu spoko. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie to tylko i wyłącznie jako cień do powiek albo coś w tym stylu. Jeśli chodzi o mandalę, też jest trochę rozświetlająca, nie wiem czy to będzie widać, ona trochę odbija światło, nie tak mocno jak ten, ale też solo muszę bardzo uważać z ilością, żeby nie błyszczała się za bardzo, bo ja lubię brązery satynowe, ale to już jest taki perłowy rozświetlacz trochę, tak jak ten. Ten jest bardzo mocno perłowy, ten jest delikatnie perłowy. Więc ja najczęściej używałam tego albo tych dwóch pomieszanych i wtedy było super, ale solo w niedużej ilości tak, a tego w ogóle nie używałam. Natomiast paletka 30s, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Kocham oba te odcienie kremowych róży, wspaniałe, oryginalne, pięknie komplementujące cerę. Ten brzoskwiniowe złoto, no właśnie taki brzoskwiniowy, jaśniutki, delikatny, dziewczęcy, piękny. Natomiast ten syrop owocowy, nie wiem, może on nie wygląda dla Was w kamerze, ale on na skórze wygląda tak pięknie, po prostu cudowny, bardzo oryginalny, ale też przepięknie wyglądający na skórze. Glukoza, bardzo ciekawy odcień, w niedużej ilości wygląda tak soczyście, jak takie prawdziwe, zimowe, rusałkowe rumieńce. Piękny. Rozświetlacz, błyszczyk, bardzo ładny. Chociaż wolałabym, żeby tutaj w tej palecie był ten kremowy, bo ten kremowy wolałam bardziej, ale ten też jest bardzo ładny, taki wiecie, klasyczny, prasowany. Bardzo ładnie się prezentuje, ma takie lekko złotawo-różowe nutki w sobie. Bardzo, bardzo ładny. I ta paletka dla mnie wygrywa zdecydowanie. Następnie rozświetlacz w żelu z Glam Shopu do twarzy i ciała, i oczu, i do wszystkiego. Kocham, kocham, kocham. Cudowny produkt. Po prostu piękny. Zobaczcie, jak on wygląda. No po prostu to jest tafla. Nałóżcie sobie cieniutko na powiekę, będziecie mieli takie wspaniałe drobineczki. Nałóżcie więcej, będziecie mieli taflę, taką mokrą taflę na powiece. Można sobie wklepać delikatnie jako rozświetlacz. Ja też lubię delikatnie wklepać na usta, w szczególności jak mam jakąś ciemniejszą pomadkę i robi nam się taki żółczek. Kocham. Wiecie, ja nie namawiam do zakupów. Wiecie, że ja tutaj preferuję low buy, rozsądne zakupy, ale kupcie sobie tego żelka, bo jest po prostu cudowny. Następnie brokaty w żelu od Lamel, bardzo fajne produkty, ale nie używałam ich jakoś bardzo, bardzo dużo, miałam je tak przetestować, wiecie, tak przez cały dzień i tak dalej, i tak dalej. Nie było okazji, ale gdzieś tam punktowo sobie lubiłam go nakładać. Bardzo fajny produkt, żeby nałożyć sobie brokat tak na szybko, bez osypywania, bez zabawy i tak dalej. Wspaniały kosmetyk. Oczywiście jest to brokat, więc on nie będzie się łatwo zmywał, trzeba troszeczkę się z nim pobawić, a tak dalej. Ale jeżeli chodzi o formę aplikacji, najwygodniejszy brokat, jaki kiedykolwiek miałam. Bardzo fajnie się trzyma, nic się w ciągu dnia nie osypuje. Super, super sprawa. Następnie paletki. Lamel Self Love, jak już jesteśmy przy Lamel. Bardzo przyjemna paletka, bardzo fajnie wyważone odcienie i ona mi wręcz troszeczkę przypomina te paletki od Dr. Ireny Eris. Chodzi mi o te paletki. Tutaj oczywiście jakościowo one są troszeczkę inne i formułą, ale chodzi bardziej o tą równowagę w tonacjach. Widzicie ten brąz i ten na przykład odcień? One są dosyć podobne
prawda? I właśnie te odcienie są tak fajnie zbalansowane, że ta paletka wydaje mi się mega, mega uniwersalna, że jak chcę sobie zrobić makijaż na szybko, bez zastanowienia się, jakie tonacje będą mi pasowały do szminki, do różu i tak dalej, to po prostu biorę tą paletkę i zawsze wychodzi tak jak trzeba, więc bardzo przyjemna taka paletka do codziennych makijaży, super. Następnie paletka Złota Era z Glam Shopu, no jest to paleta z Glam Shopu, bardzo intensywne błyski, bardzo dobrze napigmentowane maty, bardzo przyjemnie się nią pracuje. Nie jest to do końca moja historia kolorystyczna, natomiast jest ona w pewnym stopniu inspirująca, mamy tutaj takie fajne kontrastowe kolory. Nie są to moje ulubione kolory jakby w tej kombinacji, natomiast i tak jestem w stanie ją wykorzystywać i znajdować fajne pomysły na makijaże. I na koniec paletka z Affectu In The Spotlight, która skradła moje serce w tym miesiącu. Absolutnie przepiękna, wspaniała, którą się przepięknie pracuje, która ma przepiękną historię kolorystyczną. Nagrałam z nią odcinek, więc więcej dowiecie się właśnie w odcinku z tą paletą, więc powstrzymam się już od dalszych komentarzy. Kocham, kocham. I myślę, że przynoszę sobie tą paletę również na luty. No i na koniec pomadka Vinyl od Maybelline w odcieniu 50 Wicked. Wspaniały produkt, kocham, kocham, kocham. Bardzo chciałabym kupić sobie więcej odcieni tych pomadek, szczególnie, że powychodziły jakieś tam inne, więc na pewno kupię, bo ma błyszczące wykończenie, a jest trwała. Ma piękny, intensywny, soczysty kolor. Bardzo łatwo się aplikuje. Kocham. Następnie kilka produktów ze stycznia, które przechodzą na luty i będzie to puder z Claresy Blur, który polecaliście mi i faktycznie bardzo fajnie mi się sprawdzał. Przede wszystkim dlatego, że prezentuje się na skórze bardzo ładnie. Nie jest widoczny, nie jest pudrowy na skórze. Delikatnie utrwala, nie matowi na bardzo długo, ale te utrwalenie jest wyczuwalne. No i to właśnie jak wygląda na skórze, że zmatowi delikatnie podkład, ale nie jest mocno widoczny. Bardzo przyjemny i pachnie różami. Bardzo mi się spodobał. Maskara od Dr. Ireny Ellis Extreme Volume. Moja ukochana maskara wszechczasów, która mega, mega pogrubia rzęsy i uwielbiam ją za to. Kocham. Żałuję, że ona mi się w tym miesiącu skończy, bo jest wspaniała. I przychodzi również żel do brwi z Claresy True Glue. Bardzo mocno utrwalający żel do brwi. Bardzo mi się dobrze sprawdza. Polecanko. Kosmetyczkę lutego zaczynamy od podkładu. Jest to nowość, którą dostałam w przesyłce PR-owej z Claresy. Liquid Perfection 2 w 1 High Coverage Foundation and Concealer, czyli podkład mocno kryjący, który może służyć nam za podkład i za korektor. Używałam go dzisiaj po raz pierwszy, więc tutaj możecie zobaczyć na przebitce, jak on się prezentuje. Faktycznie jest dosyć mocno kryjący. Na chwilę obecną mam mieszane uczucia. Ma swoje plusy i minusy, ale nie jest na pewno najgorszym podkładem na świecie. Z korektorów chciałabym się w tym miesiącu skoncentrować na zużywaniu tego, aby go zdenkować, natomiast postanowiłam dorzucić sobie jeszcze ten. Jest to Camouflage Concealer z Hean, który kiedyś właśnie używałam częściej i wydawał mi się bardzo fajny, ale chciałabym go tak skrupulatnie przetestować, żeby mieć faktycznie pewność na temat jego właściwości. Wydaje się całkiem fajnie wpasowujący się, wtapiający się w skórę, całkiem dobrze kryjący, więc ten zostaje w tym miesiącu ze mną. Dorzucam sobie do kosmetyczki miesiąca jeszcze dwa pudry. Oprócz Blur z Claresy chciałabym poużywać sobie Fresh Rosy z Han. Jest to puder pod oczy, bardzo przyjemny, kompletnie niewidoczny, delikatnie utrwalający makijaż, więc jest bardzo, bardzo fajny. I woalkę, bo pomyślałam sobie, że jeżeli ten podkład będzie mocno, mocno kryjący, to żeby przywrócić równowagę skórze, przyda się takie delikatne rozświetlenie. I właśnie ten puder takie bardzo delikatne, satonowe rozświetlenie daje, więc dorzucam sobie również woalkę z Glam Shopu. Nie biorę w tym miesiącu żadnego rozświetlacza, będę używała sobie tego z Project Pen, czyli Vibo Diamond Illuminator. Jeśli chodzi o róż, to dorzucam sobie ten, którego bardzo dawno nie używałam, a mam na niego ochotę, jest to Hands Satin Blush. Prześliczny odcień 3 Gerbera. Bardzo ładny, taki pomiędzy różem a brzoskwinią. Prześliczny. Tu jest napisane, że to jest satin, ale on jest raczej matowy i mocno napigmentowany, więc trzeba z nim uważać. Natomiast odcień jest prześliczny. Z bronzerów w tym miesiącu wybrałam sobie mojego ulubieńca, czyli Dr. Ireny Ellis w odcieniu Warm. Kocham ten bronzer i bardzo się cieszę, że troszkę sobie go poużywam, bo już się za nim stęskniłam. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to stęskniłam się troszeczkę za tymi cieniami w kremie z Glam Shopu i pomyślałam, aby wybrać sobie ze 3-4, żeby poużywać sobie ich w tym miesiącu. Więc na pewno taki bardzo uniwersalny, słony karmel, czy taki jasny brązik, jeden, wiecie, cień na całą powiekę. Przepiękna bakłażanowa gaja, czyli taki bardzo ciemny fiolet do kresek albo do smoky eye. Coś pięknego. Wezmę sobie może jeszcze ten nude róż, bo będzie pasował mi do palety, której będę używała. I mój drugi ulubieniec, czyli brązowa trufla. Dodaję również w tym miesiącu eyeliner z Glam Shopu w odcieniu Mleczna Czekolada. Mój ukochany odcień takiego ciepłego brązu, który mam dzisiaj na oku. Uwielbiam ten eyeliner. Przede wszystkim ten odcień, który jest bardzo unikatowy, który ciężko jest znaleźć gdzie indziej w sklepach.
kocham takie ciepłe brązy, więc zostaje ze mną w tym miesiącu, a to dlatego, że dostałam przesyłkę PR-ową od Maybelline z nowymi maskarami. Natomiast, nowymi. Te maskary są wszystkim już bardzo dobrze znane. I są to maskary Sky High w wersji klasycznej i bardzo czarnej, ale teraz do tego doszły jeszcze dwa produkty i jest to baza pod tusz do rzęs i ta sama maskara, ale w brązowym odcieniu. Więc ta brązowa na pewno trafia do kosmetyczki miesiąca. Właśnie dzisiaj pomalowałam nią rzęsy. Postanowiłam zrobić sobie taki monokolorystyczny makijaż oka. Brązowa kreska, brązowe rzęsy. Ten brąz nie jest bardzo mocno widoczny, ale widać, że rzęsy nie są czarne. Bardzo fajny efekt właśnie do takich lekkich makijaży z jakimiś takimi, wiecie, piegami, brązerem i tak dalej. Takie mam wyobrażenie w tym miesiącu na makijaż właśnie tymi produktami. Jeśli chodzi o paletę, to w tym miesiącu chciałabym się trochę mocniej skoncentrować na zużywaniu mojej palety z Project Pan, czyli naturalnie różowa, która ma już całkiem, nie pokażę wam, ma całkiem ładne denko. Natomiast w zasadzie będzie jeszcze jedna paleta w tym miesiącu, natomiast jest to paleta, którą wy wybierzecie w odcinku z tą paletą. Odcinek, gdzie cały tydzień maluje się paletą Affect, kończy się głosowaniem i w tym głosowaniu będziecie wybierać paletę, która pojawi się również w tym miesiącu u mnie w kosmetyczce miesiąca, więc nie pokażę wam, żeby jeszcze podtrzymać was troszeczkę w niepewności. Przygarnęłam sobie za to w tym miesiącu troszkę więcej produktów do ust, bo tak mi się zachciało. I będzie to po pierwsze kredka do ust Nude Beige z Eveline Make a Shape. Taki bardzo uniwersalny odcień nude, delikatnie wpadający w róż, coś takiego, więc to będzie taka moja uniwersalna kredka do wszystkiego. Oczywiście mleczna czekolada z Project Pan i wracam sobie do tej pięknej kredki z Sephory, którą mam dzisiaj na ustach i postanowiłam sobie dzisiaj ją troszeczkę rozetrzeć na krawędziach. No wygląda tak pięknie, kocham ten kolor i myślę, żeby sobie w przyszłości kupić więcej odcieni tej kredki, bo i formuła jest przyjemna i bardzo mi się podoba to, że jest taka malutka. Wybrałam sobie również 4 szminki i pierwszą z nich jest taką, którą trochę sobie odgrzebałam, odkopałam i jest to taka bardzo intensywnie fioletowa szminka, której nie mam w sumie zbyt dużo. Zobaczcie, tutaj już widać, ile mi jej zostało. Jest to szminka z Inglota. Czy zobaczę tutaj odcień? Chyba 65. No i taka właśnie bardzo fioletowa, intensywna. Myślę, że tak do kilku makijaży bym chciała jej sobie użyć i poużywać i może właśnie zdenkować, bo zbliża się już jej czas po prostu, więc może udałoby mi się trochę jej pozużywać. Nie jest ona jakoś taka super trwała, więc bardziej może do artystycznych makijaży albo jakoś tak, no muszę ją ograć w każdym razie, więc po pierwsze to. Następnie coś chłodnego, pomyślałam o tej szmince, jest to Han Say Nude w odcieniu 42 Chill Out. Taki bardzo ładny, chłodny odcień brązu, jasnego brązu. Bardzo, bardzo przyjemna pomadka. Myślę, że będzie pasowała mi do tych konturówek, które sobie wzięłam. Następnie nie może być miesiąca bez Han Luxury, ale w tym miesiącu wybrałam sobie odcień 715 Coffee Cup, ponieważ praktycznie w ogóle go nie używam. Użyłam go może kilka razy i w ogóle nie jestem taka zaznajomiona z tym odcieniem. A zobaczcie, no on się prezentuje absolutnie przepięknie. Więc chciałabym go trochę poużywać, żeby zapamiętać sobie, że mam taki odcień i jak on się prezentuje na ustach i w ogóle jest piękny, więc wrzucam również ten odcień. No i z takich troszeczkę bardziej buzi produktów YSL. Jest to szminka Rouge Pure Couture w odcieniu 10. Ona ma jakąś nazwę, ale nazwa jest na kartoniku, który już wyrzuciłam. Piękny odcień, ostatnio używałam sobie kilka razy tak po prostu na co dzień, tak na szybko, wiecie, właśnie jakaś konturówka i ta szminka jest absolutnie obłędna. Bardzo przyjemna, nawilżająca formuła, ale dosyć trwała, nie taka szybko rozmazująca się. Kocham, więc zostaje ze mną w tym miesiącu. I jeszcze zapomniałam o jednym produkcie, który bardzo chciałabym przetestować w tym miesiącu. Jest to baza z Milk. Taka bardzo kultowa baza, słynna, którą myślałam, żeby wrzucić do swojego kufra, dlatego chciałabym trochę jej poużywać, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest taka dobra i czy do kufra się nadaje. Baza, która nazywa się Hydro Grip Primer, czyli taka, która ma nam troszeczkę zwiększyć przyczepność podkładu, więc również tej sobie poużywam. W ogóle jak ona wygląda obłędnie, no po prostu coś pięknego. Ależ się nagadałam, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, czy są wśród tych produktów kosmetyki, które chcielibyście troszeczkę lepiej poznać, żebyście poznali moją recenzję, żebym wiedziała, na których się bardziej koncentrować i później lepiej wam recenzować. Napiszcie też, co ląduje w waszej kosmetyczce miesiąca w tym miesiącu i bardzo dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie
Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam Was również na mój Instagram redmylipsart i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!